Cześć, 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 witajcie 7. dnia naszej podróży do Kazachstanu. Przyjechaliśmy dzisiaj tutaj już w nocy, szukaliśmy jakiegoś noclegu, no i przytulono nas na tym właśnie fajnym podwórku. Słoneczko sobie wschodzi, tam są góry, będziemy dzisiaj podbijać takie dwa fajne, wielkie, znane jeziora. Nasi państwo mają sobie podwóreczko, huśtaweczkę, mają autobusik, którym podejrzewam, że zarabiają, i mają marszrutkę legendarnego nie mniej niż łaz Ziła. Bardzo dobra maszyna. Wszędzie przyjedzie z kompletem pasażerów. No i idziemy na śniadanko i w góry. Przyjechaliśmy do Kazachstanu i ja jako prawdziwy wegetarianin przeżywam tutaj prawdziwą tragedię. W Kazachstanie można zjeść bardzo dużo, bardzo dobrze, ale tylko wtedy, kiedy się je mięsko. Niestety dla mnie jest to odrobinka za dużo, więc ja daję Michałkowi wszystko, co mam. Ja sam dostaję takie ładne ryż, cebulka, jajeczko. Nasz plan na dziś to dotrzeć do dwóch takich ikonicznych, najbardziej znanych jezior kazachstańskich, tutaj w górach na południu kraju. Do jeziora Kolsaj i do niego jest podobno blisko, prawie że się da dojechać, oraz do Ozera Kandy, które już jest gdzieś tam głęboko w górach. No i tak 8 km tripu w jedną stronę po górkach nas czeka. Mam nadzieję, że będzie fajnie. O matko, słabo. Ale okolica zurbanizowana, a miała być dzicz, że aż świerszcze świerszczą. Na zdjęciach będzie pięknie, przyrodniczo, dziko, a rzeczywistość jest taka, że śmieci nawalone, torebki foliowe, papiery, jakieś butelki porozwalane. Nikt tego nie posprząta, mimo że to park. No i mój wizerunek w głowie dzikiego, niedostępnego Kazachstanu legł w gruzach w momencie, kiedy zobaczyłem na jeziorze gotowe do wynajmu rowery wodne. Taka dzicz. Niedługo już kuźwa w Himalajach nawet będą rowery wodne. Albo hulajnogi elektryczne. Ponieważ północna część jeziora okazała się bardzo ucywilizowana i taka zurbanizowana, postanowiliśmy pójść na jego drugi kraniec na południe. On jest niedaleko, 1,5 kilometra, ale później jest drugie jezioro, Kolsaj 2. Do niego dzieli nas 6 km od jednego jeziorka do drugiego. Poświęcimy, żeby tam dojść, poświęcimy cały dzisiejszy dzień, ale myślę, że warto, bo przecież nigdy więcej już tutaj nie wrócimy. Więc cały dzień wędrówki po tych fajnych, oświetlonych słoneczkiem górach i trzymam kciuki za to, żeby drugie jezioro okazało się już naprawdę dzikie. A jezioro Ozero Kandy zostawiamy na jutrzejszy poranek, na następny film. Słuchajcie, opowiem wam teraz fajną historię. To jest idealne miejsce dla spadomisiów. I teraz się pytacie pewnie, a kto to taki spadomisie? Spadomisie to są zwierzęta wymyślone przez Terry'ego Pratchetta w jego
antologii Świat Dysku. Na najdalszym kontynencie, który wciąż jest w budowie, wysoko na drzewach mieszkają spadomisie. Spadomisie są takimi misiami trochę jak koala, ale mają bardzo twarde jak skorupka tyłeczki. I siedzą wysoko na drzewach w miejscach bardzo popularnych przez turystów. Turyści, tak jak ja, siedzą sobie tutaj przy ławeczce, a spadomiś tam wysoko na drzewie. I jak spadomiś zobaczy takiego turystę jak ja, puszcza się drzewa, spada tyłeczkiem, uderza w głowę turysty i turysta umiera. I spadomisie żerują właśnie na truchłach turystów. Spadomisie. Jest fajnie. Czuję wodę. Mój nos czuje dużo słodkiej wody. Jest. 7,5 tysiąca kilometrów. Ale większość samolotem. Zapach jest twardy, ale było lekko, daliśmy radę, tak o, pak. No powiem wam, śmiało mogę powiedzieć, że jest to cud natury. Zdejmijmy plecaki, napijemy się wody, robimy zdjęcie, spróbujemy tam troszkę głębiej. No i co mam wam powiedzieć? Dotarliśmy do miejsca chyba, które może być miejscem marzeń każdego podróżnika. Pokonaliśmy 8,5 km drogi takiej leśno-górskiej i przez 3,5 godziny nie spotkaliśmy ani jednego człowieka. Ani jednego. Ja tutaj jestem na wysokości 2260 metrów. A te wielkie góry za mną, które widać, mają 3,5 km wysokości. Najwyższy szczyt ma 3800, a za nimi już jest Kirgistan. Czas wracać. Wbijecie do Kazachstanu, wbijecie tutaj na to jezioro na południu od Almaty, na południowy wschód od Almaty, jak tylko będziecie mieli okazję. Te 8,5 km spaceru szybko minie, a jest naprawdę super. Cześć, kończymy ten odcinek i do następnego. Pamiętajcie, wszystkie znajdziecie odcinki na moim blogu podróżniczo-budowlano-historyczno-przygodowym 40 lat i do piachu.pl. Do zobaczenia.